ulicach, znowu gigantyczne prowokacje po obydwu stronach. No można powiedzieć, że po raz kolejny mamy rację, że się umówiliśmy tutaj w Krakowie, nie daliśmy się sprowokować władzy. Przemówienie wygłasza redaktor naczelny Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie Tomasz Sakiewicz. Może to być wspaniała tradycja, że tu się spotykamy 11 listopada i że każdego 11 będziemy czcić tutaj naszych wielkich przodków, naszych królów, świętą Jadwigę, Józefa Piłsudskiego, Lecha Kaczyńskiego, wszystkich, którzy budowali wolną Polskę, budowali naszą historię. Tutaj jakoś ci przodkowie chronią nas przed złym i zakusami tych, którzy dzisiaj niszczą Warszawę. Ja zacznę od 3 hymnów. Jeszcze Polska nie zginęła, szczelnie zmerła Ukraina. Isztem alt meg o major. Ten pierwsze 2 strasznie, czy bardzo do siebie podobne. Jeszcze Polska nie zginęła, szczelnie zmarła Ukraina. Wystarczy posłuchać początku tych hymnów, żeby wiedzieć, że te narody są bardzo, bardzo blisko siebie. Węgierski hymn bardziej przypomina nasze Boże coś Polskie, może dlatego, że jest starszy, historycznie starszy i przypomina te pieśni, które jak Bogu Rodzica czy Boże coś Polskie odwołują się do zaufania Bogu. Ale wszystkie odwołują się do wspólnego źródła kultury europejskiej, chrześcijańskiej, do pewnej myśli, która stworzyła narody Europy Środkowej. Wywodzimy się z tradycji chrześcijańskiej i tradycji republikańskiej. Sami stanowimy o swojej wolności i niepodległości. Ale będąc pod Wawelem musimy przypomnieć sobie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że kraje te były wolne, kraje te pokonywały zewnętrznych wrogów, kiedy były razem. Czym była pierwsza Rzeczpospolita? Pierwsza Rzeczpospolita to było porozumienie ludzi różnych narodów, różnych kultur, różnych religii. Nigdy nie została pokonana, póki te narody się po prostu ze sobą nie pokłóciły. I kiedy potrafiliśmy być ze sobą, nie pobili nas ani Niemcy, ani Rosjanie, ani żadne inne napaści ze wschodu czy z zachodu nie były dla nas groźne. To była pierwsza Rzeczpospolita. W zeszłym roku, 11 listopada, rzuciłem taką propozycję, żeby to było święto wszystkich wolnych narodów Europy Środkowej, żeby tutaj się spotykać i czcić wolność Polski, ale też i tych narodów, które 11 listopada wtedy właśnie odzyskały niepodległość, bo przecież inne narody zaczęły wtedy się wyzwalać. Wszystkie były kiedyś połączone sojuszami i współpracą, choć czasem się bardzo różniły, kłóciły, a nawet zadawały sobie rany. Ale póki były razem, póty były wolne. 2 tygodnie później, po tych wydarzeniach 11 listopada, kiedy właśnie przywołałem sprawę Ukrainy, tego, że Ukraina chce pójść na zachód, do Europy, dokładnie 2 tygodnie później wybucha rewolucja, powstanie na Majdanie. Najpierw pokojowa, potem tłumiona przez Rosję. W Majdanie, takim placu, wiecu, czyli w formie starej ukraińskiej demokracji, kozackiej demokracji, dokonano wyboru. Ukraińcy chcą być wolni, chcą współpracować z Europą i zrzucają rosyjskie jarzmo. Po ponad 300 latach, kiedy konflikt polsko-ukraiński wepchnął Ukrainę w ręce Rosji, dzisiaj Ukraina zaczyna wracać do Europy. Zaczyna wracać dzięki temu, że również inne narody tego chcą, że kraje, szczególnie takie jak Polska, Polacy się na nich otwierają. I to, że nie ma wśród nas przedstawicieli rządów, to, że politykom nie starcza często wyobraźni, ma znaczenie. Ale najważniejsze jest to, że my chcemy być razem, że polska flaga powiewała na Majdanie, że Polacy pomagali Ukraińcom i że Ukraińcy potrafią to docenić. Mamy bardzo trudne fragmenty historii, która nas podzieliła.
ale możemy to wyjaśnić tylko między sobą. Putin za nas nie załatwi żadnej trudnej sprawy, ale sprawi, że te sprawy staną się jeszcze trudniejsze. Jeśli ktoś dzisiaj niszczy budujące się dobre stosunki polsko-ukraińskie, to służy Rosji. To są ludzie, którzy dzisiaj obiektywnie oddali się na służbę Rosji. Musimy dzisiaj dopilnować tego, by Ukraina obroniła się. Jej suwerenność jest bardzo zagrożona. Giną ludzie. Tysiące ludzi ginie na Ukrainie, walcząc o wolność. Są wśród nich również Polacy. Mają obywatelstwo ukraińskie, ale pochodzenie polskie. I giną za wolną Ukrainę, tak jak Polacy kiedyś ginęli za wolną Polskę. Ten sen o wolnej Ukrainie to jest fragment snu o wolności, który też i w Polsce przez wiele lat musieliśmy nieść na szablach, na karabinach, myśląc o tym, że kiedyś ta wolność przyjdzie. Dzisiaj ta wolność nie jest pełna, jest bardzo trudna. Ale póki Ukraina się broni, póki Polska będzie wolna. Kiedy Ukraina się, nie daj Bóg, by załamała, zagrożenie przyjdzie również do Polski. Dzisiaj w interesie Polski jest obrona wolnej Ukrainy. Ale w interesie Polski jest też współpraca z innymi narodami. Mamy często pretensje do przywódców innych państw, również pobratymczych, że ich polityka zagraniczna jest prorosyjska albo nie taka. A jaka była dla nich propozycja? Co zaproponowaliśmy Węgrom, co zaproponowaliśmy Orbánowi? Nie było żadnej propozycji ze strony Polski. To jest nasza wina, że polityka innych krajów Europy Środkowej nie jest kształtowana w jednej myśli. Tej myśli, która kształtowała pierwszą Rzeczpospolitą. Bądźmy razem, brońmy wspólnie naszej wolności, bądźmy razem i brońmy wspólnie naszej niepodległości. Razem gospodarujmy, razem róbmy interes. Jeśli tak będziemy myśleć, nikt nam nie będzie zagrażał, bo 100 milionów ludzi Europy Środkowej nie pokona ani Putin, ani żadna miękki totalitaryzm europejski. Możemy wygrać. Szanowni Państwo, kiedyś, rok temu dokładnie, zaproponowałem, żeby jedną ze stolic unijnych przenieść, czy przynajmniej instytucji unijnych przenieść do Krakowa. To nie jest zbyt wiele. Czy w Brukseli albo w Strasburgu są groby królów wielu państw? Czy tam możemy odnaleźć groby królów kilkunastu państw? Kraków jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie możemy odnaleźć wspólnych królów dla Polaków, Węgrów, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Litwinów i wszystkich narodów żyjących wokół nas. To jedyne takie miejsce na świecie. Pamiętając o tym, pamiętajmy też, czym była nasza historia, czym był testament I Rzeczpospolitej, czym jest testament I Rzeczpospolitej. Mamy dwa przesłania. Pierwsze, że póki byliśmy razem, póki ta Rzeczpospolita była potężna, największa i niezwyciężona. I kiedy się pokłóciliśmy, Rzeczpospolita upadła. To są dwa przesłania przesłane nam przez naszych przodków. I sobie wyrejmy je w sercach i w pamięci, bo tu nie będzie żadnej innej polityki. Albo będzie to republika, federacja wolnych narodów, może w ramach Unii Europejskiej, może w ramach innego organizmu, albo będzie rosyjski imperializm. Nie ma innej propozycji od 1000 lat w tym miejscu świata. Musimy się dogadać, albo będziemy musieli znosić rosyjski but. Niech święto 11 listopada będzie symbolem Republiki Wolnych Narodów. Jeszcze raz pamiętajmy te słowa hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, szczene zmerła Ukraina. To brzmi tak samo. I niech ta pieśń zostanie w naszych sercach taka sama. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a teraz będą właśnie pieśni. Mówi się, że w pieśni jest dusza narodu, każdego.